Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie czekoladowca. Oglądajcie! Ciasto czekoladowe składa się z masy budniowej oraz z ciasta czekoladowego. Ciasto czekoladowe zostanie upieczone w 4 częściach. Będzie podzielone na 4 placki. Do przygotowania ciasta czekoladowego potrzebujemy 320 g mąki, około 100 g cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, około pół szklanki kakao, 5-6 żółtek, 6 białek, jajka podzieliłam już, oddzieliłam białka od żółtek oraz 300 g masła. I teraz zacznę od roztopienia masła i połączenia go z cukrem. Kolejnym etapem będzie połączenie cukru z białkami i ubicie ich. Roztapiam masło. I dodaję około 100 g cukru. Masło nie powinno się zagotować, tylko roztopić. Masło już prawie roztopione. Jeszcze chwilę pomieszam. Sześć białek. Sto gram cukru. I mieszamy. Ubijamy pianę. Piana ubita. Do misy wsypuję 320 g mąki. Dodaję 6 żółtek. Proszek do pieczenia. Kakao. Roztopione masło z cukrem. Łączę składniki. Przekładam pianę z białek do masy czekoladowej. Ciasto dzielę na 4 równe części. Ciasto podzieliłam na 4 części. Każdą część upiekę w tortownicy o średnicy 24 cm. Będę piekła każdą część ciasta, każdy placek 15 minut w temperaturze 175 stopni. W dobrze rozgrzanym piekarniku w opcji góra-dół. I do piekarnika. Pierwszy placek gotowy. Teraz pozostałe upiekam. Do przygotowania kremu budyniowego potrzebuję pół litra mleka,
6 łyżek mąki pszennej, 2 opakowania cukru waniliowego, 1 kostkę masła 200 g oraz 3 łyżki cukru i 1 łyżkę soku z cytryny. Zacznę od przygotowania budyniu. Połowę mleka, czyli 250 ml, wlewam do garnka. Jeszcze trochę. I zagotowuję z 3 łyżkami cukru. Dodaję cukier waniliowy. Pozostałe mleko mieszam z 6 łyżkami mąki pszennej. Raz, 2, 6. Teraz muszę to dobrze wymieszać i przelać do gotującego się mleka z cukrami. Mleko z mąką muszą być dobrze rozmieszane, żeby nie było żadnych grudek, a potem masa będzie ładnie wyglądała. Przelewam i mieszam. Zaraz budyń zacznie gęstnieć. Musimy mieszać w tym czasie, żeby nie przybierał do garnka. Teraz poczekamy, aż budyń ostygnie. Następnie połączymy go z masłem oraz z cytryną. I taką masą przełożymy placki czekoladowe. Budyń gotowy. Ostudzony budyń, miękkie masło oraz 2 łyżki soku z cytryny. Łączymy wszystkie składniki i miksujemy. Masa gotowa. Teraz przekładam placki czekoladowca masą. Czekoladowiec przełożony teraz wstawię do lodówki na godzinę, żeby masa zastygła. Rozpuszczam 180 g czekolady mlecznej w połączeniu z czekoladą białą. Będę potrzebowała tą czekoladę do przygotowania masy do czekoladowca. 250 ml śmietanki kremówki 30%. Będę miksowała z 1 łyżką cukru pudru. Śmietanka ubita. W drugiej misce ubijam mascarpone, 250 g schłodzonego serka mascarpone i dodam do tego schłodzoną, rozpuszczoną czekoladę. Dodaję czekoladę.
Ostatnim etapem będzie dodanie ubitej śmietanki kremówki. Masa do tynkowania czekoladowca gotowa. Zaraz zaczynamy tynkować. Masa ma bardzo jasny odcień brązu, taki jasny kakaowy. Po połączeniu czekolady mlecznej i białej czekolady właśnie wyszedł taki jasny kakaowy kolor. Możecie oczywiście użyć różnych czekolad, ciemnych, wtedy wyjdzie Wam dosyć ciemna masa, lub samej mlecznej, wtedy wyjdzie trochę ciemniejsza od tej, którą w tej chwili widzicie. Ponieważ ta masa jest połączona z czekoladą, z masą czekoladową, to ta czekolada zastygnie. Po wstawieniu do lodówki będzie jeszcze mocniejsza, bardziej twarda, zbita. Lepiej się będzie utrzymywała na ciastku. Tynk ładnie już zastygł na czekoladowcu. Teraz poleję ciemną czekoladą. Teraz dekorujemy białą czekoladę. Trochę połączyłam czekoladę z barwnikiem pomarańczowym. Dobrze. Jeszcze kilka kulek Raffaello do dekoracji. Czekoladowiec gotowy. Zobaczcie, jak pachnie czekoladą. Jeżeli podobał Ci się przepis, subskrybuj i lajkuj oraz odwiedź mój kanał Ewa Marchewa. Do zobaczenia i smacznego!